Proszę Państwa, padło ciekawe pytanie, bo mamy... Oj, uciekły. 2 kotki były i pytanie, ponieważ jesteśmy tutaj w marcu. Czy tutaj w marcu też koty marcują? No to dzień dobry Państwu, witam Państwa w Timorze Wschodnim. Nie będę ukrywał, że jest to kraj, o którym wiem bardzo mało, bo informacji na temat Timoru w internecie ogólnie jest mało. Mało ludzi w ogóle tutaj było, mało turystów tutaj było, więc ciężko coś znaleźć. Mogę od razu powiedzieć natomiast, że jest to kraj katolicki. Jeden z 2 katolickich krajów w Azji, drugim są Filipiny. I niewiele brakowało, powiedziałbym, że to jest najmłodszy kraj świata, bo niepodległość uzyskali w 2002 roku, ale nie, ponieważ młodszy jest Sudan Południowy. Tutaj jakaś fajna grupka ludzi. Nie za wiele wiadomo o czasach przed kolonizacją. Przypuszcza się, że pierwsi ludzie na Timor przybyli z Australii, natomiast koło XIII wieku wyspa nawiązała kontakty handlowe z Indiami i Chinami. Sportem narodowym w Timorze są walki kogutów, z tym, że ostatnio trochę się robią mniej popularne, bo rząd trochę walczy z tym procederem, bo to jest jednak męczenie zwierzątek. No i obecnie właśnie próbujemy znaleźć miejsce, gdzie jeszcze się te walki kogutów odbywają. Trochę się nie możemy dogadać, bo to językiem urzędowym jest portugalski, którego ja nie znam. Tak na migi trochę się dogadujemy, pokazujemy po prostu na telefonie, o co nam chodzi, no i tak ludzie nas prowadzą z miejsca na miejsce. No ale niestety trochę błądzimy, trochę to trwa. Robi się już późno, bo już jest 19 i obawiam się, że chyba jednak tych walk kogutów nie znajdziemy. W ogóle prawie kamerkę zgubiłem, bo mi wypadła. Jakaś bardzo miła pani ją podniosła, za mną pobiegła i mi ją przyniosła, więc wydaje się, że uczciwie jest tutaj w tym Timorze. Wydaje się, że nie korzystają z okazji i nie kradną. No i walk kogutów jednak nie udało się znaleźć, bo ludzie prowadzili nas w coraz ciemniejsze uliczki, aż w końcu trafiliśmy do tak ciemnej uliczki, gdzie jak pytaliśmy kogokolwiek o walki kogutów, to nikt nie odpowiadał, więc najprawdopodobniej ten sport ze sportu narodowego stał się już sportem bardzo konspiracyjnym. A w chwili obecnej znajdujemy się na takim nocnym markecie. Jak widać, impreza się kręci, także jest bardzo sympatycznie. Timor Wschodni jest jednym z najrzadziej odwiedzanych przez turystów państw świata. I tutaj mamy bardzo dobry przykład tego, jak mało jest tutaj turystów, bo mamy tutaj jakiś cmentarz poległych, generalnie miejsce pamięci historyczne tutejszych pewnie walk o niepodległość. Bardzo duży parking, jak widać, bardzo duży parking. I na tym parkingu jedyny samochód to jest nasz samochód. Tak, tutaj mamy właśnie ten cmentarz. Ja bym to porównał do takiego Monte Cassino naszego, bo naprawdę okolica jest bardzo fajna. Mi osobiście przypomina Monte Cassino. To jest cmentarz, taki pomnik dla Timorczyków, którzy stracili życie w walce o swój kraj. Bo w 1975 roku Indonezja najechała Timor. W walkach zginęła 1/3 wszystkich mieszkańców. I w zasadzie od tego momentu zaczął się koszmar, ponieważ Indonezja dążyła do całkowitej likwidacji wszystkich Timorczyków. Więc ludzi poddawano przymusowej sterylizacji, zabijano, mordowano i tak dalej. I też przesiedlano Indonezyjczyków, żeby osiedlili się tutaj w Timorze. Po prostu Indonezji zależało na tym, żeby Timor całkowicie się im podporządkował. No wiadomo, żeby czasem jakiś lud nie dążył do niepodległości, no to najlepiej jest po prostu ten lud całkowicie zlikwidować. I mniej więcej właśnie coś takiego działo się tutaj w Timorze. A właśnie mi się Timor kojarzy jako taka trochę Armenia, czyli malutkie państewko gdzieś tam na końcu świata, wbite pomiędzy swoich wrogów, zapomniane przez wszystkich. Bo wrogiem jest tutaj nie tylko Indonezja, ale z Australią też mają takie raczej średnie wspomnienia. Ale o tym jeszcze opowiem. Co można robić, proszę Państwa, w Timorze? Jedną z głównych atrakcji turystycznych jest nurkowanie i firm oferujących nawet możliwość zrobienia kursu PADI jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Podobno są rafy koralowe, są jakieś wraki statków,
więc podobno jest naprawdę fajnie, jeśli chodzi, jak ktoś lubi na przykład nurkować albo chciałby spróbować, to Timor by się do tego nadawał. Jak widać, jest też jakaś taka mała infrastruktura, jakby ktoś próbował tutaj coś rozkręcić, ale tak jakby trochę to umarło. No nic, nam Timor na razie się bardzo podoba, więc kto wie, może w przyszłości ten kraj się rozkręci, też będzie turystycznie popularny. Niewiele jest w ogóle jakichkolwiek filmików z Timoru na polskim YouTubie i w ogóle na YouTubie, a jeżeli są, to najczęściej są z samego Dili. I trochę się nie dziwię, bo bardzo ciężko jest tutaj wynająć samochód. Na oficjalnej rządowej stronie Ministerstwa Turystyki jest podanych kilka adresów różnych firm. Ja kontaktowałem się chyba z każdą z nich, tylko dwie mi odpisały. Jedna odpisała, że oni już nie istnieją, a druga z kolei odpisała, że wynajmują samochody, ale tylko do poruszania się po Dili. Gdzieś tam znalazłem trzecią firmę. Trzecia firma mi odpisała, że spoko, mogą wynająć nam samochód, ale w porze deszczowej nie wynajmują samochodów bez kierowcy. Obecnie mamy porę deszczową. No i w końcu ostatni strzał okazał się złotym strzałem za niestety średnią kwotę, bo $75 za dzień. Udało nam się wynająć to oto Suzuki, którym możemy sobie jeździć po całym kraju sami. Tylko że właśnie mamy porę deszczową. W Timorze drogi są, delikatnie rzecz ujmując, bardzo kiepskie i w porze deszczowej wiele z nich jest... O kurwa, ale bydło. Hej, Bartek! Czekajcie, ale bydło. Jo jebie. Widzicie tam? W porze deszczowej wiele dróg jest po prostu nieprzejezdnych, ponieważ tutaj zdarzają się osuwiska ziemi, są generalnie olbrzymie wyrwy w drogach, takie naturalne progi zwalniające, jak to mówię. Większość drogi wzdłuż wybrzeża jest spoko, ale już tam pod sam koniec to jest tak mniej więcej 40 km, jedzie się 4 godziny. W poprzek wyspy, bo też chodziło nam po głowie, żeby się przejechać w poprzek wyspy, to wszyscy nam odradzali, mówili, że nie ma sensu tam jechać, bo najprawdopodobniej w ogóle nie przejedziemy. Także tak to wygląda. Widać tam to bydło? Wielkie krowy z wielkimi rogami. Co się patrzysz? Timor to dość biedny kraj. Dużo jest tutaj analfabetów. Mało ludzi zarabia choćby minimalną krajową, która wynosi $115. Hej, hej, hej. A mimo to jest tu całkiem sporo bardzo bogatych ludzi, ponieważ specjalistom, lekarzom, prawnikom, inżynierom płaci się tu wielokrotnie więcej niż w Europie. I Timor jest często taką bazą wypłatową dla Portugalczyków, którzy przyjeżdżają tutaj na, nazwijmy to, takie saksy. Przyjeżdżają tutaj... Hej, hej, hej mister. Hej. Portugalczycy tutaj przyjeżdżają najczęściej na parę miesięcy, czasami parę lat, żeby się dorobić i potem sobie wracają do siebie na kontynent. Patrzcie, tutaj widać, praktycznie co kawałek są tego typu budy z jedzeniem, ale nie będę ukrywał, że to jedzenie tutaj nie zachęca. Obawiam się, że mogłoby się skończyć to srogą sraczką. Ale o czym chciałem wam opowiedzieć? O czymś takim jak linia Wallace'a. Została ona wymyślona przez naukowca o nazwisku Wallace oczywiście. Znaczy ten naukowiec zauważył, że po wschodniej i zachodniej stronie Indonezji są różne zwierzęta, różna szata roślinna i ta bardziej zachodnia część Indonezji ma właśnie zwierzęta i rośliny bardziej azjatyckie, natomiast po wschodniej stronie już mamy bardziej szatę roślinną i też występują torbacze, bardziej właśnie taką australijską. No i właśnie w Timorze obserwujemy ewidentnie, że mamy tutaj bardziej do czynienia już z tą australijską, z australijskimi widoczkami. Jest zupełnie tutaj troszkę to wygląda inaczej. Ludzie też wyglądają zupełnie inaczej, bo bardziej mają taką urodę papułaską trochę, bym powiedział. No taką widać, że to już nie są typowi Azjaci. I dziewczyny tutaj też bym powiedział, że no ta uroda już trochę mi mniej pasuje niż ta indonezyjska. Natomiast dziewczyny tutaj są poubierane naprawdę bardzo fajnie, bardzo skromnie, ale są często w takich fajnych sukienkach. Nie za wiele pokazują, ale są poubierane bardzo, bardzo ładnie i sympatycznie. Mimo iż, tak jak mówię, uroda tutejszych dziewczyn tak nie moje klimaty, no ale
Ale strój ładny. Jak tam, Bartek? Podoba ci się w Timorze? Powiedz coś ładnie. Podoba się. Podoba Bardzo się. ładnie. Bartek nie chciał jechać, ale namówiłem go i teraz nie żałuje. Żałuje Bartek, czy nie żałuje? Nie żałuję. Potwierdzam. Nie żałuje, no. A, kurde, zapomniałem jeszcze powiedzieć, że ta linia Wallace'a przebiega między Bali a Lombokiem, czyli Bali jest jeszcze to azjatyckie, natomiast Lombok i to, co jest dalej na wschód, jest już bardziej australijskie. Patrzcie, jak sobie ładnie ludzie tutaj podróżują. Tak, takimi autobusikami też można jeździć, ale jak widać są przepełnione na maksa i pewnie jeżdżą bardzo wolno, więc komfort podróżowania takim autobusikiem nie byłby jakoś super fantastyczny. Jeżdżąc po Timorze trzeba umieć parę rzeczy, między innymi wyprzedzać na trzeciego. Trzeba umieć też jeździć w tłumie. Trzeba uważać na motorki, trzeba uważać na pieszych, trzeba uważać na dziury w ziemi. A w Dili, czyli w stolicy Timoru, trzeba uważać generalnie na wszystko, bo mam wrażenie, że tutaj zasady ruchu drogowego są przekazywane ustnie z ojca na syna. Na przykład jest tutaj bardzo dużo dróg jednokierunkowych, ale nie ma żadnych znaków, ani znaków zakazu, ani znaków, jakichkolwiek znaków sugerujących, że dana droga jest drogą jednokierunkową. Po prostu bardzo często jedziecie sobie jak gdyby nigdy nic i nagle okazuje się, że jedziecie pod prąd. Tak samo z drogami głównymi i tym, kto ma pierwszeństwo. No, raz się okazuje, że to wy macie pierwszeństwo, a innym razem wy musicie ustąpić. I nie wiadomo w sumie z czego to wynika, bo tak jak wspominałem, znaków cokolwiek sugerujących tutaj po prostu nie ma. O, i to jest jednokierunkowa chyba. No, tak wygląda. Chuj wie skąd. Nie, też nie wiem skąd. W 1512 roku dotarli tutaj Portugalczycy, którzy szukali przypraw. Natomiast przypraw nie znaleźli, znaleźli za to drzewo sandałowe, z którego zaczęli robić luksusowe meble i to eksportować do Europy. Jednak ta obecność Portugalczyków tutaj była bardzo mocno ograniczona dość długo, do czasu aż Holendrzy nie zaczęli się panoszyć tutaj w regionie i wypierać Portugalczyków z innych wysp. Wtedy dopiero Portugalczycy skupili się na Timorze i tak można powiedzieć, że taka prawdziwa okupacja Timoru zaczęła się w 1769 chyba. Gdzieś w tych rejonach w każdym bądź razie. Timor Wschodni to jest tak naprawdę ostatnia posiadłość Portugalczyków, jaką udało im się utrzymać tutaj w Azji, ponieważ wszystkie pozostałe wyspy zostały zajęte przez Indonezję, a Timor to jest jedyny właśnie rejon, który udało im się utrzymać, bo sam Timor Wschodni, państwo Timor Wschodni znajduje się na wyspie nazywającej się Timor, która jest podzielona na pół. Połowa należy do Indonezji, a połowa to jest właśnie Timor Wschodni. I ta granica między Indonezją a Timorem jest dokładnie taka sama, jak był podział terytorialny między koloniami holenderską i portugalską. Dla Portugalczyków bardzo długo Timor był takim odległym punktem handlowym gdzieś tam na końcu świata. Nie za bardzo się tą kolonią swoją interesowali. Po prostu ściągali sobie drzewo sandałowe, a od XIX wieku również kawę. Nie inwestowali tu, nie interesowali się i tak generalnie ten Timor raczej był biedną kolonią. Kawa z kolei do dzisiaj jest jeden z głównych towarów eksportowych Timoru. I tutaj ciekawostka. Kawa timorska ma opinię raczej kiepskiej jakości. A wiecie, kto praktycznie całą kawę z Timoru skupuje? Starbucks, proszę Państwa. Więc jak pijecie kawę w Starbucksie, to prawie na pewno pijecie kawę z Timoru. Posada do Bakału to jest podobno najładniejszy budynek w całym Timorze. No i cóż, no, mieliśmy okazję się tutaj przespać. Zaraz wam troszkę pokażę, jak to wygląda w środku. W wyniku właśnie różnych polityczno-wojskowych zawirowań tutejsza posada była aż do 1999 roku barakiem wojskowym. W ogóle cały ten budynek został wybudowany przez jakiegoś tam Portugalczyka. No i teraz jest tu normalnie hotel. Hello. Tak to ładnie tutaj wygląda. I tu się idzie na dworek. I tam są po prostu pokoje do spania. Nie najtańszy jest to nocleg, ale ogólnie w Timorze, jeśli chodzi o bazę noclegową, to jest dość cinko. Więc trzeba po prostu brać co jest. Tak wygląda pokój. Tak wygląda kibel. Tak to tutaj wszystko wygląda. Jest telewizor, ale z bardzo kiepskimi programami. Tu są nasze rzeczy. Łóżka, całe szczęście, że osobne. I tu mamy sobie balkonik.
Dobra Bartek, szybki prysznic, pakujemy się, lecimy dalej. Filho de Davi, autor da minha fé, estrela da manhã, homem de Nazaré, cabeça da igreja, conselheiro fiel, videira verdadeira, caminho do céu, rei dos reis, noivo amado, senhor dos senhores, meu advogado, o todo-poderoso, a verdadeira luz, venceu na cruz, seu nome é Jesus, ele está vivo. W trakcie II wojny światowej Timor został zajęty przez Japonię. W walkach o wyzwolenie zginęło tutaj 70 000 Timorczyków i później kontrola wróciła ponownie w ręce Portugalczyków. Rządy kolonistów zakończył kryzys w Portugalii, który z kolei zakończył się rewolucją goździków w 1974 roku. Wtedy w Timorze wybuchła wojna domowa pomiędzy zwolennikami dwóch partii politycznych. Wojnę tą wygrała partia bardzo mocno lewicowa, co stało się pretekstem dla Indonezji, żeby najechać Timor, bo przekonali oni opinię publiczną, że władzę w Timorze przejmują komuniści, no i po prostu wprowadzili tutaj swoje wojsko. Nikt Timorowi nie pomógł, ponieważ Stany Zjednoczone były wtedy zajęte zimną wojną, a Australia jedyne, na czym im zależało, to żeby po prostu był spokój w regionie. Więc Timor został pozostawiony całkowicie samemu sobie, no i wkrótce stał się częścią Indonezji. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, że całe te walki tutejsze pomiędzy Indonezją a Timorem chcieli zrelacjonować dziennikarze australijscy, ale ponieważ Indonezji absolutnie nie zależało na jakimkolwiek rozgłosie, to ci dziennikarze zostali złapani, torturowani i w końcu zabici. I rządowi australijskiemu tak bardzo zależało na tym, żeby był spokój, żeby tu się nic nie działo, że cała ta historia została całkowicie przemilczana. W mediach nic nie było, zostało wszystko zakopane i stosunkowo niedawno dopiero cała ta historia wyszła na światło dzienne. Więc Australijczycy tutaj też mieli mocno negatywny wpływ na to, co się w Timorze działo. Po prostu nie kiwnęli palcem, ukrywając wszystko to, co się tu dzieje. Zaraz, czy ja tu komuś nie wlezę zaraz na podwórek? A, tam najwyżej mnie przygonią. W 1989 roku do Timoru przyjechał papież Jan Paweł II i w swoich kazaniach wlał otuchę w serca tutejszych mieszkańców i od tego czasu hello i od tego czasu praktycznie codziennie dochodziło tutaj do marszów i protestów. W 1991 roku doszło do prawdziwej masakry. Wojsko indonezyjskie zaczęło strzelać do Timorczyków, zamordowano bardzo wiele osób i świat prawdopodobnie nigdy by się o tym nie dowiedział, gdyby nie pewien brytyjski dziennikarz, który podobno przypadkiem to wszystko nagrał i wideo przez niego nagrane było pokazywane w mediach na całym świecie. I od tego czasu zaczęto wywierać naciski na Indonezję w sprawie niepodległości Timoru. Dobra, bo tutaj już ewidentnie chyba komuś włażę na podwórek. Kłakłot. Hello. Dobra, nie będę tam ludziom wchodził. Trochę się śmieję, bo dzieciaki sobie ze mnie tam ewidentnie żartują. Ale dobra. No, w każdym bądź razie, tak jak nasz papież miał wpływ na, nazwijmy to, wyrwanie się z jarzma komunizmu w Polsce, tak też warto pamiętać o tym, że papież miał wpływ również na dzieje innych krajów, bo gdyby nie Jan Paweł II, to prawdopodobnie Timor by się, może by się obudził, ale może nie tak szybko. Dobra, teraz mała pogadanka o walucie w Timorze, ponieważ walutą Timoru jest dolar amerykański. Z tym, że jest tutaj mała ciekawostka. Dolary, no to chyba wiadomo, jak dolary wyglądają. Ciekawe jest, gdy przechodzimy do monetek, bo monetki to już nie są dolary czy centy, tylko to już są centavos. Widać? Centavos. Widać centavos. I ciekawostka jest taka, że 100 centavos to jest 1 dolar. 50 centavos to jest pół dolara. Jak będziecie chcieli płacić kartą, to karty Mastercard tutaj nie działają. Tylko Visa. W 1999 roku pod naciskiem ONZ przeprowadzono referendum. Timor opowiedział się za niepodległością. To tak mocno wkurzyło Indonezyjczyków, że gdy opuszczali kraj, to niszczyli wszystko na swojej drodze. Przez 3 lata Timor był rządzony przez ONZ i ostatecznie w 2002 roku oficjalnie ogłosił niepodległość. No dobrze, proszę Państwa, żegnamy się z Wami z Timoru Wschodniego. My jeszcze na chwilę wracamy na Bali, ale to już było w innym odcinku, z Indonezji. Z Timoru się z Wami żegnamy. Jak wrażenia? Bardzo fajnie. Super kraj. Super kraj. Bardzo mili ludzie, bardzo fajnie. Tak akurat, że sobie przyjechać 2-3 dni posiedzieć.
i tyle. Have fun. Patrz te rybki. Jak złowił ładnie.